Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marta Nowak i jestem specjalistką do spraw rozwoju biznesu w Bliku. Dziś zamiast Magdy Kubisy. Razem ze mną jest Jakub Cel, kierownik do spraw usług płatnych w Interi. I dzisiaj razem z Kubą omówimy efekt Blika w e-commerce, czyli jak dobrze wdrożone płatności bezpośrednio w poczcie Interi wpłynęły na wyniki biznesowe. Omówimy, co było przed nowym wdrożeniem, co się zadziało i jakie są tego efekty. Kuba, czy mógłbyś opowiedzieć nam, czym jest poczta Interi i jakie usługi w niej macie? Jasne, bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogę tutaj podzielić się tą wiedzą z naszego wdrożenia. Zaczynając od początku, żeby wprowadzić troszeczkę widzów w temat, chociaż myślę, że poczta Interia raczej jest usługą znaną. Głównie jest bardzo dużo w poczcie maili, prawda? Odbieramy 3 miliony, dla 3 milionów dziennie użytkowników odbieramy aż 30 milionów maili dziennie. Natomiast niewiele pewnie osób wie o tym, że przez pocztę Interi można również płacić rachunki. I o tym dzisiaj będziemy opowiadać. Tą usługę udostępniamy we współpracy z partnerami, przede wszystkim spółką Billbird, która jest takim jednym z liderów rynku bill paymentu naziemnego, to znaczy można zapłacić dzięki temu na przykład rachunki w Żabce czy w kolekturze Lotto. Świetna współpraca na marginesie z całym zespołem, także dziękuję bardzo i pozdrawiam ich. Drugim z partnerów, dzięki którym ta usługa jest dla użytkowników dostępna, są polskie e-płatności online i tutaj oczywiście odpowiadają za samo już pośredniczenie w płatnościach, między innymi właśnie w płatnościach Blika, które dzisiaj będziemy omawiać. Także tym się dzisiaj zajmiemy. Jeżeli ktoś, a zakładam, że wielu z Państwa nie wie o tym, że taka usługa jest dostępna, jak ona wygląda, to zachęcam po prostu do zainstalowania aplikacji Poczty Interi, założenia konta, przekierowania sobie tam jakiejś faktury za internet, za telefon czy za telewizję i wypróbowania tej opcji. Tak, i właśnie ta usługa płatności za rachunki w poczcie Interi była takim punktem wspólnym do podjęcia działań między Blikiem a Interią. Tutaj razem z Kubą przedyskutowaliśmy, jak moglibyśmy wspólnie poprawić proces płatności w Interi, jak też wdrożyć Blika, tak żeby dla użytkownika ta płatność była jak najbardziej płynna i przyjemna. No i efektem tych dyskusji była współpraca, której efektami właśnie zaraz się podzielimy. I tutaj pole do manewru mieliśmy bardzo duże, ponieważ Blik sam w sobie wnosi dużą wartość. Przede wszystkim jest to usługa, która dostarcza niezawodnych usług płatniczych, a także cechuje Blika bardzo duża rozpoznawalność marki. Tutaj Kantar w ubiegłym roku przeprowadził badanie, które miało zbadać rozpoznawalność poszczególnych marek płatniczych. No i Blik we wszystkich 3 badanych kategoriach był marką numer 1. Zarówno jak chodzi o znajomość top of mind, znajomość spontaniczną czy znajomość wspomaganą. No tutaj warto podkreślić, że w e-commerce'ach, w różnych platformach warto bardzo tego Blika wyciągnąć i wyeksponować, biorąc pod uwagę jego bardzo dużą rozpoznawalność. Siłą Blika jest też jego bardzo duża popularność. Według danych opublikowanych przez największy bank w Polsce, bank PKO BP, podczas najbardziej transakcyjnego tygodnia w polskim e-commerce, czyli podczas Black Week, Blik odpowiadał aż za 62% wszystkich transakcji i wyprzedził takich dotychczasowe najbardziej popularne metody płatności, czyli pay by linki oraz karty. Taka średnia udziału Blika rozkłada się pomiędzy 50 a 70% i to w dużej mierze zależy od rodzaju serwisu, a także od tego, jak Blik jest wdrożony i jak jakościowo jest wdrożony. Dlatego warto tutaj też mieć na uwadze, że Blik, ponieważ jest najpopularniejszą metodą płatności w Polsce, żeby był odpowiednio wyeksponowany tak, żeby użytkownikowi jego preferowaną metodę płatności jak najlepiej wyeksponować.
Możemy też śmiało powiedzieć, że Blik stał się ulubioną marką Polaków do płacenia w internecie. Przede wszystkim dlatego, że jest bezpieczny, wygodny i bardzo szybko i intuicyjnie się go używa. Warto też dodać, że Blik jest uniwersalny. Tutaj mamy webinar poświęcony płatnościom w e-commerce, ale Blik to także przelewy na telefon, wyciągi z bankomatów, czy płatności w sklepach stacjonarnych, zarówno zbliżeniowe, jak i z kodem. Jako Blik bardzo mocno stawiamy na user experience i tutaj dokładamy wszelkich starań, by ta płatność była jak najbardziej płynna i wygodna dla użytkownika, co przekłada się na bardzo wysoki NPS indeks. Ten indeks mówi nam, jak chętnie użytkownicy polecają daną usługę, no i tutaj nasz wynik jest trzykrotnie wyższy versus średnia dla całego sektora bankowego. Jako Blik również bardzo mocno jesteśmy innowacyjni i staramy się, żeby te nasze produkty były coraz lepsze, tak żeby użytkownik ten swój proces płatności mógł mieć idealny, no i dlatego wprowadziliśmy taki produkt, jakim jest Blik Level 0. Jest to płatność, która polega na tym, że klient wpisuje kod Blik bezpośrednio na platformie, w sklepie e-commerce, w serwisie, nie opuszczając tego serwisu bez żadnego przekierowania na inną stronę. No i dzięki temu użytkownik zostaje w obrębie naszego serwisu, a także ma skróconą płatność o ten jeden krok, bo nie zostaje nigdzie więcej przekierowany. No i właśnie Blik Level 0 był takim punktem wspólnym, który zaadresowaliśmy razem z Interią. I tutaj Kuba, czy mogłabym Cię poprosić, jak to wdrożenie u Was wyglądało, jak było przedtem i jak jest po wdrożeniu? Oczywiście. To, co powiedziałeś, właśnie ten Blik Level 0, to jest taka nazwa może robocza, ale u nas już bardzo dobrze w tej chwili znana, dlatego że okazuje się, że przyniosło to bardzo dużą różnicę. Jak wyglądało to wcześniej? Wcześniej, kiedy dochodził rachunek, który mogliśmy dla użytkownika przygotować do opłacenia, użytkownik dostawał informację, masz do zapłacenia x złotych, na przykład 29 złotych, musisz zapłacić do 3 marca. Po kliknięciu w zapłać użytkownik przechodził na taką stronę dedykowaną, ona była osadzona czyli jest nadal jeszcze taka forma płatności przez rachunki interia.pl, czyli taki dedykowany serwis. Można to porównać do koszyka sklepowego, e-commerce'owego, gdzie wybieramy właśnie, przede wszystkim wyrażamy zgodę na tą usługę, podsumowujemy szczegóły i wybieramy metodę płatności. I tych metod płatności tam jest oczywiście wiele, oczywiście jest również Blik. Można bezpośrednio tam już ten kod Blik wpisać. Były oczywiście pay by linki, czyli przelewy przez banki i oczywiście płatności kartowe. Już na tym etapie Blik był najpopularniejszą formą płatności w tym serwisie, ale jeżeli teraz mogę Cię prosić, żebyś przeszła o jeden slajd dalej, dzięki wielkie, to teraz tą płatność Blika po właśnie rozmowach tutaj z Polskim Standardem Płatności, z naszymi partnerami od tej usługi, stwierdziliśmy, że ją pokażemy jakby użytkownikowi bliżej i lepiej i stwierdziliśmy, że warto też tą płatność na poziomie level 0 osadzić już bezpośrednio w widoku poczty, czyli tam, gdzie widzimy swoje maile, ponieważ użytkownicy czują się tam bezpiecznie, komfortowo, wiedzą, gdzie są, nie przechodzą na inny serwis, nie muszą się zastanawiać, czy ten inny serwis to jest godny zaufania, czy niegodny, czy ten przeklik to był bezpieczny, czy niebezpieczny i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie po naciśnięciu zapłać z ikonką Blika pokazuje nam się małe okienko i w przypadku wersji mobilnej, i w przypadku wersji desktopowej działa to podobnie. To małe okienko jest na tyle wygodne, że mieszczą się tam szczegóły dotyczące rachunku, nadal widzimy, ile mamy zapłacić, nadal możemy wyrazić zgodę na tą transakcję, a dodatkowo wpisujemy kod Blik już bezpośrednio, tak jak powiedziałem, w serwisie pocztowym.
Za chwilkę powiemy Tak, to może jeszcze podsumujmy, dokładnie, jak jakie to wyglądało. Czyli wrócę o jeden slajd wstecz, przed mieliśmy maila z rachunkiem i był tylko jeden guzik zapłać, który przekierowywał nas do podstrony, gdzie były do wyboru 3 metody płatności. A po zmianie mamy już dodany guzik z logiem Blika, gdzie również pojawia się napis zapłać i kliknięcie w niego wywołuje pop-up, gdzie od razu możemy wpisać kod Blik, więc tutaj jakby zmianą jest to, że jest i Blik wyróżniony i wyciągnięty a zaraz obok pozostałych metod płatności, jak również nie ma żadnej podstrony, tylko jest właśnie komunikat, gdzie ten Blik właśnie w levelu 0 możemy przepisać. dokładnie tak. I jakie zmiany zaobserwowaliście właśnie po wdrożeniu? Jasne. No tutaj spodziewaliśmy się po rozmowach między innymi z Wami, że przyniesie to oczywiście wzrosty i te wzrosty najbardziej nas interesowały, jeżeli chodzi o całą pulę, jakby liczbę transakcji ogółem, ponieważ sama zmiana formy płatności, tak to, że kogoś przekonamy do opłacenia Blikiem, oczywiście jest bardzo fajne z punktu widzenia polskiego standardu płatności, ja również jestem fanem Blika, natomiast jakby dla biznesu, dla ilości transakcji miałoby to mniejsze znaczenie, może z czasem na podstawie zadowolenia użytkowników szybkości transakcji przełożyłoby się to na ilość transakcji. Natomiast najważniejsze było to, czy osiągniemy większą liczbę transakcji, pokazując te dwie ścieżki użytkownikowi, czyli szybką ścieżkę Blika, plus standardową ścieżkę dla innych płatności. No i okazało się, że te wzrosty rzeczywiście były solidne, bym powiedział. I za chwilę pokażemy sobie wzrost liczby transakcji, jak i wzrost liczby transakcji samego Blika. Tutaj też udział Blika znacznie wzrósł. Liczba płacących użytkowników oczywiście też i pokażemy również wzrost konwersji oraz tą satysfakcję użytkowników, czyli właśnie jak to przełożyło się na przyszłe transakcje. Tak, no już tutaj widzimy, że te wzrosty są imponujące i dwucyfrowe. No a teraz właśnie przejdźmy do omówienia, jak te wyniki rozłożyły się w czasie, no i postawmy taką diagnozę, spróbujmy to zdiagnozować, dlaczego tak się stało. Więc zacznijmy od wzrostu liczby transakcji. Jasne. Tutaj jeszcze dodam na tym wykresie mniej więcej tam, gdzie jest ta strzałeczka, czyli pomiędzy Q1 2021 rok temu, Q2 2021 wdrażaliśmy tą metodę. To nie było od razu jednego dnia dla wszystkich użytkowników. Stopniowo sprawdzając, co się dzieje na serwisie i z transakcjami, wdrażaliśmy po kolei dla kolejnych użytkowników tą opcję. Więc to było mniej więcej przełom marca i kwietnia, dlatego dobrze jest zobaczyć wyniki pierwszego kwartału i drugiego kwartału. Można powiedzieć, że pierwszy kwartał to była jeszcze stara ścieżka płatności, a drugi kwartał to w większości już nowa ścieżka płatności. No i tutaj ten wzrost pomiędzy kwartałami był bardzo duży, na poziomie 35% transakcji, ale ogółem, tak? Czyli nie mówimy tu o wzroście transakcji samego Blika, tylko wzrost transakcji ogółem. Ten ciemniejszy czerwony to są właśnie transakcje Blika, ten jaśniejszy czerwony to są transakcje pozostałymi metodami i te pozostałe metody nadal rosły, natomiast nie tak szybko jak płatności Blika i tu widzimy jakby dwa efekty. Jeden jest taki, że użytkownicy widząc taką ewidentną przewagę i polecenie płatności Blikiem przez Interię, faktycznie zmieniają swoje przyzwyczajenia i częściej płacą Blikiem niż inną metodą. Bardzo dużo jest takich użytkowników, którzy znają wiele metod płatności i poruszają się w tym biegle, wybierając sobie w zależności od okoliczności tą metodę płatności. Natomiast drugi bardzo ważny efekt, taki, który nas najbardziej właśnie ucieszył, to było to, że ściągnęliśmy uwagę użytkowników, którzy Blikiem po prostu lubią płacić, wiedzą, że to jest szybka płatność, wiedzą, że ta płatność też jest bezpieczna, wygodna i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby myślę, że Państwo, którzy nas oglądacie, też znacie te zalety Blika, także nie będę się powtarzał, ale faktycznie widzieliśmy, że użytkownicy, którzy do tej pory nie korzystali w ogóle z płatności za rachunek w poczcie, płacili innymi metodami, zainteresowali się tą metodą i zaczęli płacić właśnie poprzez ten bezpośredni Blik w poczcie.
Tak, i tutaj co ciekawe, to możemy zauważyć, że inne metody płatności wcale aż tak jakby nie straciły, gdy został zmieniony ten cały flow. Czy mógłbyś to jakoś skomentować? Tak, wydaje mi się, że że tam gdzieś pewnie parę procent więcej miałyby udziału i parę procent więcej tymi metodami mogłoby płacić użytkowników, aczkolwiek dużo bardziej istotny właśnie był ten czynnik, o którym powiedziałem na końcu, czyli że po prostu nowi użytkownicy, widząc to, że jest dostępna płatność blikiem, bardzo szybka, bardzo wygodna i faktycznie mamy taką przewagę w tym momencie płacenia blikiem za rachunek w poczcie w stosunku do tego, żeby wejść na przykład do banku i zapłacić ten rachunek przelewem, albo żeby wejść do e-boka i tam zapłacić jakimś linkiem. Tutaj ta przewaga jest już w tym momencie ewidentna dla użytkowników, w związku z tym pozyskaliśmy tak naprawdę nowych użytkowników, nowe transakcje. Ci, którzy z jakichś powodów wolą płacić nadal przelewami bankowymi, czy tymi online szybkimi przelewami, czy kartą, oczywiście nadal mogą to robić i nadal duża część użytkowników to robi. Natomiast tak jak powiedziałem, już po raz trzeci, przepraszam, że się powtarzam, ale to było dla mnie takim sporym zaskoczeniem, że aż tyle użytkowników, którzy wcześniej, to jeszcze jedna ważna rzecz, wcześniej oni również przecież mieli możliwość zapłacenia blikiem, prawda? Tam wśród wyboru metod płatności, tam również blik był. Więc tutaj było spore zaskoczenie, że samo pokazanie im tego w sposób wygodniejszy, bardziej bliżej użytkownika w samym interfejsie właśnie przynosi aż takie dobre efekty. Tak, właśnie to widzimy po tym wzroście rok do roku, jak to imponująco wygląda. A teraz trochę omówmy, jak zmieniły się zachowania użytkowników w poczcie. Co zauważyliście? Tutaj na przykładzie retencji, jak to wyglądało? Tak, retencja, czyli taka powracalność użytkowników, prawda? To jest też taki jeden bardzo ważny wskaźnik w e-commerce, szczególnie tym e-commerce, który bazuje na powtarzalnych zakupach, częstych zakupach tych samych użytkowników. Dla nas to jest w ogóle kluczowe, dlatego że rachunki dostajemy co miesiąc na skrzynkę internetową, pocztową, o tym tutaj mówimy głównie, więc co miesiąc jest okazja do zapłacenia tego rachunku. Jeżeli płatność nam się podoba i ta forma płatności nam odpowiada, no to będziemy płacić prawdopodobnie co miesiąc cały czas te rachunki, które przychodzą na maila z poziomu poczty. To się działo, ale nie aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Około 70 kilku procent użytkowników, których zachęcaliśmy, pozyskiwaliśmy do tej usługi, było usatysfakcjonowanych, podobała im się ta usługa i płacili kolejne miesiące. W przypadku blika na poziomie tym level 0, czyli to, co tutaj omawiamy, wdrożyliśmy, ten współczynnik skoczył aż do 92-3% i utrzymuje się zresztą na tym poziomie od czasu wdrożenia. I to powoduje, że bardzo dużo użytkowników, którzy spróbują przynajmniej raz zapłacić tą metodą, stwierdza, że no, faktycznie jest to bardzo szybki sposób na płacenie rachunków, bardzo wygodny, bezpieczny też, bezproblemowy. Naprawdę w kilka sekund i dosłownie 3 kliknięcia można zapłacić rachunek, który przychodzi na skrzynkę, także jest to coś, czego użytkownicy gdzieś widać poszukiwali i coś, co ich bardziej przekonuje, aniżeli płatności dłuższe, trudniejsze, gdzieś z jakimś logowaniem dodatkowym i tak dalej. Tak, też widać właśnie, że blik jest ulubioną metodą, bo jak już ktoś raz zapłacił właśnie za rachunki używając blika, no to potem znacznie częściej, jak tutaj widzimy na danych, częściej i chętniej wraca do serwisu. A jak wdrożenie przełożyło się na konwersję w Waszym serwisie? Jasne. No tutaj nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo nie chcę zdradzać, jaka była ta konwersja wcześniej i jaki poziom konwersji mamy w tej usłudze. Mogę powiedzieć, że jest wysoki, jest wyższy aniżeli konwersja na przykład w standardowym czy przeciętnym sklepie internetowym w koszyku. Mówię tu o konwersji od momentu kliknięcia w zapłać, czyli zdecydowania, że zapłacę ten rachunek, po zakończenie pozytywne transakcji płatniczej. Ten wykres, który tutaj jest pokazany, on pokazuje około 20% plus minus kilka punktów procentowych różnicy na przestrzeni miesięcy, odkąd wdrożyliśmy tą opcję.
I te 20% oznacza wzrost konwersji w stosunku do poprzedniego stanu, tak? Czyli poprzedni stan to było x% konwersji, w przypadku wdrożenia Blika ta konwersja jest o 20% wyższa i to znowu jest dla mnie o tyle zaskakujące, że płatność Blikiem istniała wcześniej w tym naszym serwisie, tak? I w tym naszym procesie płatności. Użytkownik mógł kliknąć zapłać, wybrać sobie Blika, zapłacić Blikiem i zakończyć proces płacenia rachunku. Natomiast z jakiegoś powodu, to za chwilkę jeszcze powiemy o UX-ie i tym właśnie, jak to wpływa na też psychologię, można powiedzieć, klienta. Widząc od razu, że ta płatność będzie szybka, wygodna Blikiem, ci użytkownicy chętniej, no i tak jak powiedziałem, będąc ciągle w interfejsie, czyli ciągle w tym, można powiedzieć, koszyku, który znają i rozumieją, oni chętniej też kończą, czy lepiej przechodzą przez proces płatności, nic ich nie rozprasza, na przykład nigdzie się tam nie wkrada jakieś zastanowienie, czy na pewno dokończyć, nie zapłacić, zapłacić, potwierdzić, a może nie potwierdzać tej transakcji. Tutaj widać, że naprawdę jest to na o wiele lepszym poziomie. Tak, no konwersja wyższa o 20%, czyli o 20% mniej porzuconych koszyków, no to dla każdego biznesu to jest opcja warta rozważenia, bo tutaj jak widzimy proste wdrożenie i proste usprawnienie całego procesu płatności tak naprawdę taki wynik przyniosło. Dobrze, to do tej pory omówiliśmy wszystkie zalety, które tutaj po tym wdrożeniu zaobserwowaliśmy, takie jak wzrost liczby transakcji, wzrost konwersji, więcej lojalnych klientów, no ale na pewno podczas całego projektu mieliście jakieś wyzwania, coś mogło pójść nie tak, no. Coś mogło być bardziej czasochłonne. No, czy mógłbyś opowiedzieć właśnie, z czym się mierzyliście? Jasne. Może dużo tych problemów nie będę opowiadał, zresztą dużo ich nie było. Ale takie najbardziej, z czym się mogą też inni spotkać, tak, kiedy będą taki projekt planować, to myślę, że mała świadomość tego, jak może zmienić sytuację, jak może zmienić konwersję, jak może zmienić ilość dokończonych koszyków. Samo wdrożenie Blika tak zwanego właśnie level 0, czyli bezpośrednia płatność na serwisie sprzedażowym, bez pośredniczenia jakiejś bramki płatniczej pomiędzy. Tutaj my byliśmy dosyć szybko przekonani, też nasz partner oczywiście również. Natomiast no, ja się spotykałem z niektórymi mniej zaangażowanymi w projekt, czy jak z kimś rozmawiałem, nad czym obecnie pracujemy, no to nie było to dla nich oczywiste, po co my to robimy, bo w sumie przecież ten Blik tam jest ciągle, prawda? Więc jeżeli ktoś lubi płacić Blikiem, to sobie tym Blikiem zapłaci. No ale jednak się okazuje, że po to dzisiaj tutaj tą wiedzę jakby też chcemy poszerzyć, że ten level 0 faktycznie można powiedzieć robi różnicę i działa. To była pierwsza rzecz taka, z którą się spotkaliśmy. Kolejna faza projektowania. Tutaj dzięki Waszemu wsparciu też dosyć nam to szybko poszło. Natomiast tutaj trzeba jednak przemyśleć sobie pewne rzeczy. Nie zdajemy się już na bramkę płatniczą, która wszystko obsłuży, jest w tym profesjonalna, ale trzeba sobie tą płatność level 0 w jakiś sposób do swojego interfejsu przystosować i odpowiednio to użytkownikowi pokazać, zadbać o jakieś komunikaty, zadbać o ikonki, zadbać o formatowanie kodu Blik, po to, żeby, zwłaszcza to jest bardzo ważne na mobilu, tak, gdzie mamy mały ekran, mało miejsca, dużo informacji, po to, żeby użytkownik no, nie poczuł się w jakiś sposób zagubiony, albo żeby jakiegoś efektu odwrotnego nie odnieść, tak, czyli że damy użytkownikowi za dużo opcji i przez to się może zrazić. Także ten projekt UX czy UI musi być chwilkę przemyślany. Są już na szczęście dobre wzorce, chociażby na Poczcie Interi też zachęcam do przetestowania i zobaczenia, jak nam to poszło. Testy w naszym przypadku to już jest coś, co myślę nas dotyczy, ponieważ tutaj transakcje, aby przetestować te transakcje, musieliśmy generować w jakiś sposób rachunki do zapłacenia, co nie jest łatwą rzeczą. Już testy później na użytkownikach, czy na takiej wersji beta, no to już były w ogóle prawdziwe rachunki, więc trzeba było na przykład na nie poczekać chwilę, zanim jakiś rachunek
się komuś wygeneruje. Nie mówiąc o tym, że ja nie płaciłem rachunków przez 2 miesiące po to, żeby mi się nazbierały i później płaciłem z jakimiś opóźnieniami i na szczęście obyło się bez wyłączenia prądu, ale trzeba było troszeczkę nad tym popracować, zaplanować sobie to. Wyznaczenie KPI-ów, no chyba przy każdym projekcie, natomiast przy tym o tyle było to może wyzwaniem, dlatego że nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, a nie chcieliśmy też mierzyć wyłącznie w ilości transakcji. Jak się okazuje, taki KPI był całkiem niezły, bo ta ilość transakcji rzeczywiście wyraźnie wzrosła. Natomiast myśleliśmy o tym, jak jeszcze to opomiarować, na przykład mierzyć czas, jaki spędza użytkownik w trakcie tego procesu, czy właśnie mierzyć tą powracalność użytkownika, po to, żeby jeszcze lepiej i decydentom, i sobie samym udowodnić, że było warto i czy to się sprawdza, czy może jeszcze gdzieś coś jest do zoptymalizowania, prawda? Także to takie, myślę, tak, no tych wyzwań było najbardziej całkiem podstawowe. sporo, ale no myślę, że versus to wdrożenie, jakie zostało zrobione i czas, jaki został na to poświęcony i wysiłek, no było warto, żeby to zmienić. To był też, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy, bardzo fajny projekt, więc te wyzwania się miło pokonywało, prawda? I miło się nad tym pracowało, także to nie są na pewno jakieś trudne rzeczy, to nie są rzeczy, które, nie wiem, jakieś duże ryzyka ze sobą niosą, także naprawdę warto. Tak, więc już przechodząc do podsumowania całego naszego case study, to jak mógłbyś powiedzieć tak jakby dla Ciebie, dla Twojego serwisu, czym byłby efekt Blika? Jak to Ty definiujesz i na przykład co mogłoby być ciekawego dla osób nas oglądających, którzy zarządzają swoimi platformami, serwisami, co one mogą wdrożyć, zmienić właśnie, żeby taki efekt Blika uzyskać? Jasne. No tutaj dla mnie bardzo ważnym było to user experience, czyli żeby użytkownik czuł, że ta płatność jest bardzo szybka, jest też bezpieczna i to podniosło tą satysfakcję i lojalność użytkowników i to widzimy dzisiaj w dynamicznie rosnących słupkach, jeżeli chodzi o tą usługę płacenia za rachunków w poczcie. Także myślę, że to dla wielu e-commerce'ów, które właśnie mają powtarzalne transakcje i dbają o customer czy user experience, to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli ktoś bazuje tylko i wyłącznie, nie wiem, na najniższej cenie na przykład, to być może jest to mniej ważna sprawa, ale myślę, że najtańszych sklepów w danej kategorii może być jeden, tak? Albo może dwa, ale raczej reszta musi się wyróżniać czymś innym. Także myślę, że to był taki pierwszy wniosek z tego wdrożenia. Tak jak powiedziałem, my mamy nie tyle konkurencję wobec naszej usługi, ile dla nas konkurencją jest płacenie tych rachunków w inny sposób, na przykład poprzez bankowość, na przykład poprzez e-bok dostawcy, czy to internetu, czy prądu, czy telefonu. Tamte procesy też są optymalizowane. Nie mogę powiedzieć, że jakby wyglądają gorzej, tak? Ale dla nas ważne było to, żeby ta płatność u nas była najszybsza i wtedy użytkownik jest w stanie dostrzec tą różnicę, dostrzec tą przewagę, tą wygodę płacenia ze skrzynki pocztowej bezpośrednio i zmienić swoje przyzwyczajenia. No, te przyzwyczajenia też zdajemy sobie sprawę, że one były bardzo silne i są nadal bardzo silne. Jeżeli ktoś się przyzwyczai w jakiś sposób płacić rachunki, to nie jest go łatwo przekonać, żeby płacił jakoś inaczej, no ale powoli nam się to dzięki temu właśnie udaje. I jeszcze jeden taki wniosek, który mamy i który też wspólnie realizujemy, czy zaczęliśmy realizować, to są promocje dla użytkowników, którzy wybiorą tą właśnie metodę. Skoro ta metoda pozwala na to, żeby przypuszczać, że ten użytkownik z większym prawdopodobieństwem wróci do nas za jakiś czas, no w naszym przypadku miesiąc, to jesteśmy chętni do tego, żeby dać mu jakiś gratis do takiej transakcji albo zrezygnować z opłaty, którą my doliczamy za samą transakcję. Tak? Musimy doliczać jakąś opłatę, żeby móc sobie pozwolić na przeprowadzenie tej transakcji, jako że nie my jesteśmy wystawcą rachunku, nie my na tym rachunku w żaden sposób nie zarabiamy, więc
więc taką opłatę użytkownik ma doliczoną, ale ponieważ wiemy, że ten użytkownik do nas wróci, możemy na przykład zrealizować promocję polegającą na tym, że pierwsze takie transakcje nie będą wiązały się z dodatkową opłatą. Tak, czyli podsumowując taki efekt Blika, to przede wszystkim zwiększenie ilości transakcji, no i tutaj w Waszym konkretnym przypadku to przyciągnięcie nowych użytkowników właśnie świetnym user experience. Kolejnym efektem Blika jest zwiększenie lojalności, bo tutaj zwiększyła nam się lojalność i dla użytkowników, którzy do tej pory już skorzystali z opłaty za rachunek w Poczcie Interi, ale także ci nowi, jak widzieliśmy na danych, oni także wracają i ponownie płacą Blikiem za rachunki w Poczcie Interi. No i trzecim takim obszarem to jest wzrost możliwości gratyfikacji użytkowników, którzy płacą. Tutaj również otwierają nam się nowe pola do współpracy. No ale to jeszcze nie wszystko, bo te wyniki, które widzieliśmy, mogą być jeszcze lepsze i płatność dla użytkownika może być jeszcze płynniejsza i jeszcze wygodniejsza. I tutaj chciałabym opowiedzieć o produkcie, który nazywa się Blik One Click. Tutaj porównam zaraz dotychczasową płatność blikiem z kodem oraz blikiem One Click. Więc to, co jest najbardziej popularną metodą do płatności blikiem online, to jest to, że klient wybiera sobie na stronie lub na aplikacji danej platformy, że płaci blikiem, następnie idzie do swojej aplikacji bankowej i tam wybiera blika, następnie generuje kod, który musi albo zapamiętać, albo skopiować i wraca z powrotem do strony z płatnością, gdzie ten blik musi wpisać i następnie musi wrócić z powrotem do aplikacji bankowej, gdzie właśnie tę transakcję potem potwierdza. I Blik One Click to rozwiązanie, które nam skompresuje te wszystkie kroki, zostawiając tak naprawdę tylko dwa. Czyli użytkownik wybiera blika, a następnie wraca otwiera aplikację bankową, gdzie potwierdza transakcję. Czyli, jak nazwa sama wskazuje, jest to Blik One Click, ale tutaj zaznaczy, że wcześniej użytkownik przy pierwszej transakcji w danym sklepie musi go dodać do ulubionych. I właśnie to rozwiązanie jest o 60% krótsze versus to, które pokazywałam przed chwilą, czyli to z klasycznym kodem Blik, a także użytkownicy, którzy najczęściej korzystają z OneClicka, tych transakcji robią o 40% więcej i warto, żeby właśnie im zapewnić OneClicka, żeby mieli swoją ulubioną metodę płatności zawsze pod ręką. Więc dziękuję bardzo, Kuba, za wspólny webinar. Bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. I teraz chciałabym przejść do pytań. Więc pierwsze pytanie, gdzie jeszcze wdrożenie Blika przyniosły tak dobre efekty? To tutaj podobne wdrożenia Blika są w tym momencie w wielu sklepach e-commerce i ich rezultaty są bardzo dobre, ale takim przykładem, który mogę podać, jest sklep Breuninger. Jest to sklep z modą i artykułami gospodarstwa domowego klasy premium. No i tutaj po 3 miesiącach od dodania Blika dla użytkowników, Blik stał się wiodącą metodą płatności, konwersja wzrosła o tyle samo, co w Interi, a co bardzo ciekawe, to tutaj bardzo sklep odnotował spadek ilości porzuconych koszyków na bardzo wysokim poziomie. Więc to wdrożenie Blika ma różne aspekty i tak naprawdę ono różni się w zależności od specyfiki danego serwisu i tutaj też warto takie rozwiązania kroić na miarę i sobie dostosowywać, przemyśleć ten cały proces, co indywidualnie dla danej platformy będzie najlepsze. Kolejne pytanie to do Kuby. Okej. Czy płatność blikiem za rachunki w poczcie jest bezpieczna? To często jest pytanie, które często mi ktoś zadaje, także krótka odpowiedź tak, jest bezpieczna, a teraz dłuższa, jest bezpieczna na co najmniej 2 poziomach, może jeszcze coś powie o bezpieczeństwie samego blika. Natomiast my dbamy o to, żeby rachunki, które docierają na skrzynkę Interi i które są dalej przekazywane do partnera w celu przetworzenia i przygotowania do płatności, były rachunkami tylko i wyłącznie z bezpiecznych serwerów wystawców rachunków, których to wystawców albo mamy porozumienia, albo monitorujemy w taki sposób, żeby nie było tam możliwości na przykład phishingu, żeby nie było tam możliwości jakiegoś podrobienia tego rachunku i tak dalej.
Drugi poziom właśnie tego bezpieczeństwa to jest nasz partner Billbird. No i na koniec płatność przez e-płatności online również. Tam odbywa się weryfikacja, czy ten rachunek jest na pewno rachunkiem wystawionym przez dostawcę, z którym Billbird ma porozumienie, ma umowę. I nie ma możliwości takiej, żeby dalej do płatności przeszła jakakolwiek faktura, jakikolwiek rachunek, który nie byłby rachunkiem prawdziwym od prawdziwego wystawcy i dzięki temu jest to bezpieczne, tak? Bo tutaj nie ma możliwości, żebyśmy my przygotowali taką transakcję, która byłaby no, niebezpieczna w tym sensie, że byłaby niewłaściwa, tak? Co użytkownik na przykład zapłaciłby zamiast za swój rachunek, to na jakiegoś, nie wiem, fraudera, spamera i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Natomiast co do samego Blika, no to myślę, że też często spotykacie się z tym pytaniem. Tak, to pytanie tutaj również teraz padło. Czy płatność blikiem level 0 są bezpieczne? Więc odpowiedź krótka, również tak. Wszystkie płatności blikiem są bezpieczne, a to dlatego, że żeby transakcję potwierdzić, musimy otworzyć własną aplikację bankową, musimy w ogóle do niej wejść, się zalogować, a następnie każdą transakcję musimy potwierdzić. Zazwyczaj w tym komunikat, który do nas wyświetla bank, jest nazwa adresu, z którego pochodzi płatność, a także kwota, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości możemy taką transakcję anulować. No i tutaj zachęcam, że jeśli właśnie jakaś transakcja wzbudza niepewność, żeby ją po prostu anulować i potwierdzać te, których jesteśmy pewni. Dokładnie tak. Jeżeli ta transakcja jest na poczcie Interi, to na pewno nie musicie anulować, na pewno możecie ją potwierdzić. Także Tak, tutaj. więc na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, to zachęcamy do zadawania ich w poście. Nasze biuro prasowe na pewno wróci z odpowiedzią. Jeszcze raz dziękuję Kuba, dziękuję Dzięki, Państwu. Marta. Dziękujemy.